Proszę Państwa, zaprosiliśmy Was tutaj na teren Vitroflory. Powodem głównym tego spotkania i właściwie motywem przewodnim są byliny jako grupa roślin. No i o tym chcielibyśmy teraz porozmawiać w trochę szerszym kontekście, ale również trochę bardziej w szczegółach. Tak jest. Ja zakładam oczywiście, że będziemy tutaj dialogować w naszym wykładzie, więc myślę, że to będzie fajna rozmowa, na którą Państwa zapraszamy. Temat, jaki chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to jest, jak Państwo zresztą widzicie na prezentacji, nowości, trendy na rynku bylinowym. I tak naprawdę, gdybyśmy się mieli zastanawiać, jaką pozycję mają teraz byliny na rynku na chwilę obecną, czym byliny, że tak powiem, się charakteryzują. I właściwie mógłbym zapytać Ciebie, co jakby kierowało to może te 20 lat temu, a jako firma Vitroflora weszliśmy w byliny, w produkcję i oferowanie tych roślin. Proszę Państwa, wtedy to był bardzo banalny powód. Byliny to była grupa roślin, której produkcja sadzonki i sprzedaż zaczynała się po rabatówce. I tak sobie kombinowałem, jaką grupę roślin wprowadzić w naszą ofertę, aby lepiej wypełnić sezon, aby lepiej zagospodarować obiekty, które mamy do dyspozycji. A ponieważ miałem swoje osobiste doświadczenia jeszcze z czasów studiów, gdzie przez pół roku byłem na praktyce w szkółce bylin w Niemczech, to jest to, byliniarze wiosną sprzedają, a potem sadzą, więc nam się to połączy. Tylko że nam się świat obrócił do góry nogami w międzyczasie i tak jak my zdecydowaliśmy się wchodzić w byliny, to byliny nagle stały się tą grupą, którą są dzisiaj, czyli grupą roślin, która ma do zaoferowania w każdym segmencie rynku coś ciekawego. To zdecydowanie tak jest, gdyż jakby popatrzymy na całą grupę bylin, to, że byliny stały się właściwie roślinami ozdobnymi, szeroko pojętymi, właściwie roślinami, które mają tak szerokie zastosowanie, ponieważ możemy je stosować właściwie o każdej porze roku. Tak. Byliny, nie będziemy tutaj się bawili w definicję botaniczną, chociaż trochę takich naukowych tutaj terminów będziemy musieli używać, ale proszę Państwa, to jest ta grupa, która w naszym przekonaniu i z naszej wiedzy ma nieograniczone możliwości. Możliwości, które na lata jeszcze zapewnią nam pracę, zajęcie, a naszym klientom, konsumentom ciągle coś ciekawego. I to pytanie, które znacie, a co macie nowego w pelargonii, w petunii, to często w tych wymienionych gatunkach to już był problem. No, jakiś nowy czerwony, jakieś nowe paskowane petunie. To w bylinach tutaj możemy mieć nowości przez dziesięciolecia jeszcze i nigdy nam się to nie skończy, a jak jeszcze będziemy mieli takie zmiany w otoczeniu, jakie mamy, to tym bardziej. Zresztą wystarczy przejść po kolekcji i sami widzicie, jaki tu jeszcze jest potencjał do wykorzystania. Także cały świat bylinowy, wszystkie odmiany, wszystko co nas otacza, to właściwie sięgamy pamięcią, sięgamy w przeszłość kilkaset lat wstecz i te odmiany, które kiedyś były dobre, które kiedyś zostały wyhodowane przez znanych hodowców, one cały czas są dobre. I cały czas je odkrywamy zresztą, cały czas sięgamy po te stare, klasyczne odmiany, właściwie te, które zostały wyhodowane przez Karla Förstera. Dlatego nie lubimy określenia stare odmiany. Niektóre odmiany, które Państwo uprawiacie, które są w ofercie, to są odmiany 100-letnie i starsze. Nie używamy starsze, nazywamy stare, nazywamy je klasycznymi, z tym, że to, co się u nas w ofercie pojawia, to oczywiście już są te same odmiany, ale czyste, przepuszczone przez laboratorium, zupełnie inny standard materiału. Więc zostają faktycznie klasyczne odmiany. Natomiast w całym świecie ozdobnym, w tym świecie, który nazywamy visual, i to też warto zaznaczyć, gdyż w naszym katalogu, jak popatrzycie Państwo na nasz katalog, przy każdej roślinie mamy takie oznaczenia. Mamy literkę V, co oznacza visual. Nie Vitroflora, bo niektórzy otwierają, mówią Vitroflora, nie, visual. Visual. V znaczy visual, czyli te rośliny, które są kierowane na rynek właściwie ozdobny, czyli te rośliny, z których w łatwy sposób uzyskamy produkt
ozdobny, finalny, elegancki do sprzedaży. To jest ten do obszar impulsu. rynku, który dla bylin stał się nowym i który jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem rynku. Te byliny, które produkujemy w doniczkach i sprzedajemy jako kwitnące w fazie najbardziej dekoracyjnej. To jest ta istotna różnica do dawnej historii z bylinami, kiedy byliny to była P9, P11 z etykietą, sprzedaż wiosenna i wszyscy wiedzieli, że bylina dopiero w drugim roku w ogrodzie wygląda dobrze. Ten rynek visual tutaj pojawił się w ostatnich parunastu latach i ciągle dynamicznie się rozwija. Tak. Ale jeszcze wracając do tego faktycznie wykorzystania bylin przez cały rok, rozciągnięcia tego sezonu i właściwie od wczesnej wiosny, przez wiosnę i lato i jesień możemy wykorzystywać różne rośliny. Dobrym przykładem niech będzie chociażby żurawka, którą możemy wykorzystywać od początku sezonu Ale przez takich lato bylin jest i przez więcej, jesień. bo byliny w tym swoim efekcie dekoracyjnym oferują nie tylko kwiaty czy kwiatostany, ale również liście. I to, że są roślinami z natury zimotrwałymi, pozwala również byliny w odpowiednich zestawieniach wykorzystywać do nasadzeń jesieni i zimy, często aż do Bożego Narodzenia, bo one nie marzną. Taka dąbrówka czy właśnie żurawka, rośliny o ozdobnych liściach. A gdybyśmy się uparli i dołączyli do tego ciemierniki, no to właściwie mamy kwitnące byliny przez cały rok, prawda? A pula genetyczna, która właściwie jest za tymi odmianami i tymi gatunkami, rodzajami, gatunkami, jest nieograniczona i ona cały czas jest eksplorowana. Cały czas w hodowli dodawane są nowe gatunki, które pozwalają to jakby tą pulę cały czas rozciągać, więc Nie będziemy się spodziewać- nudzili, Państwo też Więc nie. możemy się spodziewać, że co roku faktycznie jakieś nowości będą. Nie będzie to kolejna czerwona albo fioletowa żurawka, ale będą to faktycznie nowe gatunki, które są niespotykane i nie były na szeroką skalę używane w rynku bylinowym. No ale A tak, jakie wyzwania mamy, o tym zaraz będziemy mówili, z jakimi trendami mamy do czynienia. na pewno. Powinniśmy pewnie zadać sobie pytanie, co to są trendy. Czy trendy to jest, to jest rynek, na którym działamy? Sprawdziłeś to w Google'ach, więc możesz zacytować. Mogę sprawdzić, mogę powiedzieć, mogę przeczytać. W każdym razie trend, definicja jest bardzo prosta, bo trend to jest kierunek rozwoju w danej dziedzinie, w danym momencie. Tak można to powiedzieć. Tak. Jakie mamy my kierunki rozwoju, to Czy myśmy wspomnieliśmy tak już dyskutowali na ten temat jeszcze wczoraj, że te główne dwa trendy, które widzimy w bylinach, to jest ten trend zastosowania bylin w terenach zieleni. To, co Oleg już wspominał w katalogu, to są te byliny zaznaczone L-ką, czyli landscape, tereny zieleni. I mamy ten drugi duży trend wykorzystania bylin na rynku roślin ozdobnych, tym tak zwanym visual, gdzie pod sieci handlowe, pod centra ogrodnicze produkujemy byliny o najbardziej efektownie wyglądające w momencie sprzedaży. To są te dwa główne trendy, tak jak żeśmy do tego doszli. Natomiast w każdym z tych głównych trendów mamy jeszcze pewne kierunki, czasami mody, w których się to rozwija. Tak jest. Czy tak naprawdę te dwa kierunki, dwa takie trendy mamy powiedzmy wyznaczone z taką różnicą, że ten trend, o którym mówiliśmy, ten trend do terenów zieleni, ten trend landscape, to jest generalnie zdecydowanie bardziej klasyczny, spokojniejszy rynek. Tam nie ma takiej dynamiki rozwoju jak chociażby w rynku visual. To, tak jak mówimy, wspominamy o odmianach klasycznych, o odmianach, które przewijają się przez setki lat, te same, czy Rudbeckia Goldstrum, czy Geranium Rosanne, czy chociażby Agastache Blue Fortune i to wszystko powoli się, że tak powiem, rozwija. No a drugim rynkiem faktycznie... Jest to też bardziej konserwatywny rynek. Mówimy o tym dlatego, że wielu z Państwa, którzy produkują dzisiaj byliny, wyszło z tego rynku rabatówki, z rynku sezonowego, czy rabatówka, chryzantemy. Dzisiaj robicie byliny i no niestety niektórzy dzwonili i mówili, sorry, nie przyjedziemy, bo sprzedajemy. Tak, ludzie wrócili z wakacji, dzisiaj jeszcze na rynkach wielu sprzedaje, więc trochę się to skomplikowało to życie, ale jednocześnie dało nam dodatkowe możliwości przychodów.
Więc to jest rynek tak naprawdę zdominowany przez szkółki, które produkują mniejsze doniczki P9, doniczki P11, które potem służą do obsadzania dużych terenów zieleni. Tu jest spore wyzwanie również dla nas, ponieważ na tym rynku operują firmy zakładające tereny zieleni i projektanci. I my, nawet jeżeli mamy bardzo ciekawe nowe odmiany, to bardzo trudno jest je wprowadzić, ponieważ projektanci przychodzą po to samo, co znają i takim bardzo dobrym przykładem, i tu od razu prośba do Państwa, żebyście się tym zainteresowali, znacie odmianę Geranium macrorhizum, czyli Łodziszka korzeniastego, Spessart. Wszyscy w całej Europie chcą Spessarta. My mamy czystego Spessarta po laboratorium, natomiast od ubiegłego roku mamy dużo lepszą odmianę, nazywa się Geronimo White. Jest w nasadzeniach, będziemy o niej jeszcze mówili i teraz przebić się z tym. Już ogrodnicy wiedzą, mniej problemów w uprawie, lepiej rośnie, lepiej zadarnia, ale projektanci terenów zieleni Spessart, 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 więc jesteście nam do tego też potrzebni, żeby mając tą wiedzę przekonywać, słuchajcie, Spessart jest super, ale tu mamy coś lepszego. Bardzo trudny rynek, my będziemy nad nim pracowali, ale Państwo w większości jesteście tak ogrodnikami, producentami, więc Wam będziemy mówili w większości o tym rynku, który generuje dla Was największe obroty. Trudny rynek, trudny pod kątem wprowadzenia nowych odmian. To faktycznie, ponieważ takie odmiany muszą się sprawdzić, musimy wiedzieć, że te odmiany faktycznie, które można wykorzystywać, sprawdzą się w każdych warunkach, w całej Europie, w całej szerokości, długości i są długowieczne w każdych warunkach, więc to wymaga czasu. I to również jest, proszę Państwa, nasza przewaga jako firmy, ponieważ jako naprawdę jedna z niewielu firm, jeżeli nie jedyna w tej chwili w Europie, na taką skalę prowadzimy własne nasadzenia i sprawdzamy zimotrwałość tego, co oferujemy, zachowanie w ogrodach, bo są byliny tak zwane krótkowieczne z natury, które trzeba często dzielić, są byliny bardzo trwałe i stąd część z Państwa już miała okazję zobaczyć to, co nazywamy ogrodami, czyli tą część bardziej prywatną, gdzie właściwie wszystko, co jest w kolekcji, staramy się tam sadzić też, żeby zobaczyć zachowanie w różnych miejscach tego olbrzymiego terenu, w trasie często w dziwnych miejscach, ale to ma wszystko wymiar tutaj dydaktyczny, więc jak mnie pytają, czy to jest prywatne, czy to nie jest prywatne, mówię, tu wszystko jest witroflory, Panie Karolu, i to jest miejsce, w którym żyjemy i korzystamy, żeby rozwijała się firma. Drugim faktycznie tym trendem, drugim rynkiem, o którym mówiliśmy, jest rynek visual, który jest zdecydowanie bardziej dynamiczny. I tutaj faktycznie widać, jak byliny właściwie zostały wrzucone do tego kanonu tych roślin ozdobnych, wrzucone do tego wykorzystania wiele różnych sposobów, w różnych nasadzeniach, w mieszankach, razem z rabatówką, z innymi grupami roślin. Różne sposoby wykorzystania, różne sposoby prezentacji. W tym trendzie, o którym mówiliśmy, visual, mamy różne mody i różne zastosowania i proszę Państwa, jednym z takich kierunków, który w tej chwili się mocno rozwija i to się pojawiło również w naszej ofercie pod nazwą Blumix, to są tego typu mieszanki roślin, bylin z roślinami rabatowymi. Ja pamiętam przed wielu lat, Państwo znają takie ogrody, Hortulus w Dobrzycy koło Koszalina. Myślę, że wielu z Was było. Jak ktoś jeszcze nie był, to warto tam zajechać. I właścicielka tych ogrodów i twórczyni tego już przed laty mi mówiła, słuchaj, ona w ogóle ze szkółkarstwa wyszła, Iwona Biegońska. Mówi, mogę mieć najpiękniejsze krzewy, mogę mieć najpiękniejsze byliny, ale zawsze jest ten moment taki latem, kiedy to nie kwitnie i rabatowe dają nam ten impuls koloru, ten akcent kolorystyczny i to w nasadzeniach Państwo też u nas zobaczycie. I to jest jeden z takich kierunków w ramach trendu visual. Możecie go Państwo zobaczyć w różnych miejscach. To zdjęcie było bardzo ciekawe. Było w zeszłym tygodniu byłem na konferencji w Gaju Oławskim koło Wrocławia. Wchodzę do łazienki, ciemnej, bez okien i co widzę? Żurawka, miód na moje serce, jako roślina doniczkowa w łazience.
Tak, więc jest to faktycznie ten rynek visual, jest to rynek, który najbardziej się dynamicznie rozwija i tutaj widać najwięcej trendów, o czym będziemy za chwilę wspominać i wykorzystanie jak najbardziej wszechstronne. Natomiast myślę, że moglibyśmy teraz skierować lekko w stronę tych kierunków, tych trendów, tych Kierunków różnych w ramach, kierunków, tak. które widać w tych dwóch rynkach. Czyli To, jeszcze co raz Państwo może już podsumowując- też doświadczacie i słyszycie ze strony konsumentów, ponieważ to, o czym teraz będziemy mówili, ma dosyć duże przełożenie w prasie tej ogrodniczej, amatorskiej, w tych wszystkich magazynach, które mówią o wykorzystaniu roślin. Tam się to już pojawia i konsumenci, którzy mają ogródki, zaczynają pytać o to. Myślę, że sami tego już doświadczacie. Między innymi, jakie to są kierunki? Tak, zdjęcie nieprzypadkowe, bo bardzo często widać i pewnie Państwo też słyszycie i słychać o tym rośliny odporne na suszę. Co to tak naprawdę znaczy rośliny odporne na suszę? Czy naprawdę są rośliny odporne na suszę? I tutaj właściwie musielibyśmy udać się, że tak powiem, naszą myślami do trochę botaniki, trochę wiedzy botanicznej, jeżeli chodzi o byliny, bo tak naprawdę najlepszym przykładem roślin odpornych na suszę to są takie rośliny, które w okresie letnim wchodzą w spoczynek, bo one jak najbardziej są odporne na I suszę. tu należą wszystkie rośliny cebulowe, albo prawie wszystkie rośliny cebulowe. Nie będę się wpuszczał tutaj w dygresję, tak? Większość roślin cebulowych, bo w ogóle byliny, do których rośliny cebulowe należą do tak zwanych geofitów, czyli roślin, które są w stanie przeżyć niesprzyjające warunki pogodowe, niesprzyjającą wzrostowi porę roku w formie jakichś organów spichrzowych. I tak jest z cebulowymi, one przeżywają suszę, więc te tak naprawdę rośliny całkowicie odporne na suszę to są albo silne sukulenty, albo właśnie rośliny cebulowe, a nasze w większości byliny to są geofity, które muszą przeżyć okres zimy, zazwyczaj w formie organów spichrzowych. Bo to jest dla nich niekorzystny czas. Zdjęcie było nieprzypadkowe, była to zwykła, że tak powiem, klasyczna pustynia, ale też pustynia wiosną. Niektóre pustynie na kuli ziemskiej właściwie obsypują się wiosną kwiatami przez bardzo krótki czas, bo to są właśnie te geofity, są właśnie cebulowe, które zakwitają bardzo obficie na wiosnę, zamykają potem swój cykl rozwojowy, tworzą nasiona. Ale nie chcemy mówić o cebulowych, proszę Państwa, ale taki trend i taki kierunek już też widać, aby łączyć w kompozycjach bylinowych, szczególnie tych wiosennych, rośliny cebulowe z innymi bylinami. Ale tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć o bylinach, które są nam znane, które znamy, które uprawiamy, które produkujemy. Dobrym przykładem tego będą murawy kserotermiczne, które na pewno są Państwu znane, bo jest ich pełno w Polsce. Takie klasyczne kserotermiczne może nie do końca jest ich pełno, ale większość łąk chociażby w górach, czy na jakichś poboczach, czy w dolinach rzecznych. No to nie są kserotermiczne w dolinach rzecznych. No na zboczach dolin rzecznych To tu tak. mamy, w Dolinie Dolnej Wisły mamy murawy kserotermiczne. W każdym razie mamy tutaj rodzaje gatunki roślin, które znane są Państwu, ale tak jak wspomniałeś, są to geofity, są to kserofity, które faktycznie przeżywają ten okres suszy, niekorzystny okres suszy z racji na jakieś organy spichrzowe, na przystosowanie do tych złych I warunków. to, co chcemy Państwu pokazać, jeżeli będziecie mieli pytania o rośliny tolerancyjne na suszę, to proszę bardzo, z naszej oferty gatunki, które należą do naszych rodzimych gatunków są obecne, możecie na tym bazować. Tych roślin jest bardzo dużo. My będziemy w naszych materiałach coraz więcej informacji na ten temat przekazywali. Ale oczywiście naturalnie jest tak, że nie chodzi tylko o co, ale też jak to jest produkowane, bo możemy sobie wyobrazić, że rośliny, które produkujemy, weźmy taką szałwię nemerozę, weźmy taką szałwię, którą produkujemy, którą uprawiamy w dobrych warunkach, którą dajemy do dobrego substratu, dobrze nawozimy, dobrze podlewamy i tak naprawdę tak, żeby ją tam I przykoksować, ona żeby była z piękna, natury jest elegancka. odporna na suszę, ale to, co my produkujemy, to tak tej suszy nie przeżyje od razu. Więc to Tak, więc- też trzeba brać pod uwagę. Więc jeżeli taką roślinę faktycznie wypędzimy, nie dość, że ona nie ma czasu, żeby zawiązać jakichś organów przetrwalnikowych, jakichś pąków śpiących u podstawy, to jeszcze jak taką roślinę wsadzimy do suchego ogrodu, niepodlewanego, to siłą rzeczy ona normalnie po prostu nie przeżyje.
Trzeba rośliny również przygotowywać do tego i to też jest pewien kierunek, który może część z Państwa będzie chciała wykorzystać. My to wyraźnie widzimy. Też staramy się już wychodzić naprzeciw. Proszę Państwa, kilkanaście lat temu taki nasz kolega w Szwecji, Peter Korn, zaczął zakładać ogrody żwirowe i było to tak wielkim sukcesem, że dzisiaj on nie może się opędzić od zleceń. My już takie pierwsze nasadzenia żwirowe mamy. Zapraszam do obejrzenia rabaty na wjeździe do firmy, zaraz za portiernią. To jest rabata, na której jest od 30 do metra żwiru. Doświadczalne nasadzenie. Nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Długo nic z tego nie wychodziło, bo popełniałem pewien błąd, sadząc naszą sadzonkę, taką w korku, paperpocie, którą rozrywałem i płukałem i te biedne roślinki w tym piachu się męczyły. Takie nasadzenie trzeba długo podlewać, bo piach szybko wysycha. Ale teraz możecie zobaczyć, sadzone koniec maja, początek czerwca i jaki jest warunek, jaka jest zaleta tego typu rabat piaskowych. Pierwsza, taka praktyczna, chwasty nie rosną. Tutaj macie nasadzenie przy tym silosach, też w żwirze. Pani Natalia, która się tam kręci, to wszystkie inne rabaty wielokrotnie już pieliła, a tutaj chyba raz przeszła i 5 chwastów wyrwała, czyli ten żwir pełni rolę ściółki. Natomiast ta odporność na suszę wynika również z tego dobrego drenażu i żeby serce rośliny, ten organy spichrzowe były nie w wodzie, a w dobrze zdrenowanym podłożu. I tutaj, proszę Państwa, forma, jak przygotowujemy rośliny. Rośliny z torfu nie nadają się do tego typu nasadzeń, więc będziemy również mówili o substratach, wtedy coś więcej na ten temat. Zainteresujcie się tym, bo może się okazać, że projektanci terenów zieleni zaczną szukać takiego materiału i dla niektórych szkółek bylinowych może to być bardzo ciekawa nisza, jak takie rośliny produkować. Oczywiście zawsze zacząć można i należy z sadzonki z witroflory. Nadaje się do tego, tylko forma produkcji. Czyli nie tylko co, ale też jak taką roślinę do nasadzeń przygotujemy. Tak jak wspomniałeś, bardzo ważne, żeby jeżeli możliwe, to faktycznie takiego torfu unikać, bo też powiedziałeś, że płukałeś wszystkie korzenie. Tak jest. Kolejnym właściwie trendem, który się spotyka, który słyszymy od naszych klientów, bo też nie wspomnieliśmy tego na samym początku, że jeżeli mówimy o naszym rynku, to mówimy o rynku właściwie globalnym, a też głównie rynku europejskim. Czyli o tej wiedzy, którą zbieramy z całego rynku europejskiego. No, wiemy, że w historii zawsze tak było, że jeżeli coś zaistniało w Niemczech, w Holandii, w Szwecji, to z czasem jednak do nas też przychodzi, bo dzisiaj przepływ informacji jest bardzo łatwy. Czyli rośliny, właśnie nasadzenia naturalistyczne, rośliny rodzime. Jest to jeden z właściwie głośniejszych trendów chociażby z ostatnich 2 lat, który wielu producentów próbuje wdrożyć, próbuje ruszyć temat, bo dostaje takie pytania od swoich klientów. No, do ekstremalnych historii, kiedy sprzedawano mniszka lekarskiego, czyli popularnie zwanego mleczem, za euro 50 w doniczce P11. Taką produkcję widziałem, ale to było, w Holandii to było. Oni tam wszystkie chwasty wybili, więc teraz je za dobre pieniądze sprzedają. Ale to był taki trend, właściwie moda, która zaistniała i bardzo szybko się skończyła, bo się okazało, że te rośliny naturalne, te rośliny dzikie, te rośliny do założeń naturalistycznych, one niestety bardzo szybko zachwaszczają całą przestrzeń, w której są posadzone. No, Tak. Pomyślcie taki mniszek, nie? Więc są specjalne szkółki wyspecjalizowane, że tak powiem, w produkcji roślin rodzimych, szczególnie w takiej Holandii, gdzie wspomniałeś, oni faktycznie próbują rekultywować te swoje, że tak powiem, naturalistyczne założenia. Najpierw 50 lat pryskali herbicydami, a teraz Żeby nie chwasty było wprowadzają, żeby bioróżnorodność poszerzyć. Może to było specjalnie, teraz tak myślę, nie wiadomo. Biznes, może, dobra. Żeby ten biznes nakręcić. Natomiast rynek roślin rodzimych też zahaczył o rynek roślin ozdobnych, o ten rynek visual, no ale jak się okazuje, wyprodukowanie dobrego chwasta to nie jest takie hop-siup.
Mogą piękne chwasty rosnąć na poboczu, mogą piękne chwasty rosnąć na, tak w szkółce, między gdzieś tam przy płocie czy coś, natomiast wyprodukować ładny chwast to nie jest łatwo. No tu jest taka próba u naszego kolegi w Niemczech, który to wprowadził, ale to był ten trend, który nie poszedł do góry. I tu możecie zobaczyć krwawnik, krwawnica, jakieś linarie, dziurawiec. Bardzo ładna roślina doniczkowa, dziurawiec. Tylko te rośliny nie mają tych cech, które my oferujemy w tych wybranych odmianach. Ale właśnie, na tym rynku visual nie jest to takie wcale łatwe, bo po pierwsze te rośliny mają bardzo krótką żywotność, jeżeli chodzi o kwiaty i bardzo szybko w transporcie te kwiaty gubią. Po drugie, wyprodukowanie tego też nie jest łatwe, bo wymagają o wielu więcej zabiegów agrotechnicznych, i innego nawożenia i przycinania, chociażby retardowania, a poza tym zrobić taki ładny wózek roślin naturalnych, naturalistycznych, rodzimych też nie jest łatwo, bo one wszystkie kwitną w innym terminie, trzeba tu przyciąć, tu uszczyknąć, tu nie przycinać, I tutaj to też nawieść. jest do czasu, aż się ludzie zorientują, że mogą sobie to na łące wykopać i przesadzić do ogrodu. Więc ten trend jest taki widoczny, ale... Trend faktycznie był. Kilku producentów próbowało, rok próbowało, tak jak posadzili, tak wyrzucili, bo nic z tego nie byli w stanie zrobić. No ale przecież rośliny rodzime, rośliny, te, które spotykamy w naturze, to są też rośliny ozdobne. Taka właściwie To definicja, pokaż to zdjęcie, definicja tak. bylin, tak? Tak. O którą wspominałeś, że byliny to są te rośliny, które przez wieki ludzie wykopywali że tak powiem, z natury i sadzili przy swoich domostwach. A to tak? jest taka moja definicja ogrodnictwa, proszę Państwa, skąd się wzięło ogrodnictwo ozdobne. Że to nie jest tak, że nagle my wracamy do natury. To właśnie ogrodnicy albo ludzie kochający rośliny przez tysiąclecia zbierali z natury to, co im się najbardziej podobało i sadzili w pobliżu swoich siedzib, w pobliżu swoich domostw. I tak zaczęły powstawać ogrody, czyli wybierali to, co najładniejsze, a potem zaczęli to jeszcze pracować nad tym hodowlanie. Tak powstały ogrody, więc ja osobiście to mam wielkie opory z tym takim powrotem do dzikości, bo ta dzikość, może to jest specyfika nas Polaków, że ta dzikość, my wychodzimy z kawałek za swoją miejscowość wśród pól i widzimy tą dzikość. Nie? Jest to chociażby przykład tej szkółki, o której mówiłeś, gdzie te raksaką sprzedawali po euro 50 doniczka, tak samo i zwykłą cykorię można sprzedawać i zwykłe werbacje. Bo to jest produkcja w szkółce, tak? To jest Także produkcja w szkółce jak najbardziej, doniczki po 11 i to się faktycznie tam w Holandii sprzedaje, bo oni muszą rekultywować swoje tereny. Całe szczęście my w Polsce nie musimy i to jest myślę nasza wielka przewaga i to powinniśmy pielęgnować, bo mamy cały czas piękne, naturalne założenia naturalistyczne w Polsce. No I to jest tutaj za bramą u nas. Tak jest. I takie nasadzenia właściwie są nie do podrobienia, nie są do odtworzenia, ponieważ natura robi to najlepiej. I to mimo wszystko powinniśmy pielęgnować. I chyba musimy przyspieszać. To jest wszystko piękne, natomiast przejdźmy do tego, na czym Państwo możecie zarobić pieniądze, więc przechodzimy do rynku visual, tak? Zanim przejdziemy się do rynku visual, musimy jeszcze powiedzieć o jednym trendzie, czyli o trendzie faktycznie roślin przyjaznych owadom zapylającym, czyli owadom pożytecznym. Kolejny trend, to też się bardzo pojawia, często pewnie otrzymujecie Państwo pytania, bo potrzebujemy coś dla motylków, dla pszczółek, żeby to ładnie pachniało, żeby zapylało, ale zapylaczy tak naprawdę mamy wielu, albo bardzo wielu. Nie jest to takie proste i oczywiste, nie tylko pszczółki, nie tylko motylki, nie tylko czmiele, ale też inne owady. No i też oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby wsadzić w ogródku jedną roślinę, która ma ładne kwiaty, która ładnie pachnie, która służy zapylaczom, ale jak najbardziej też musimy tworzyć odpowiednie siedliska dla tych zapylaczy. Czyli jeżeli faktycznie cofniemy się chwileczkę i zobaczymy na to pobocze, jest to właściwie idealny przykład siedliska dla owadów zapylających, więc nie tylko rośliny, nie tylko kwiaty, ale też cały ekosystem Ale wokół tego. patrząc trzeba komercyjnie i znowuż biznesowo, to na pewno to, co musicie Państwo mówić, że Państwo mówić swoim klientom, ta roślina, ta roślina, ta roślina, wszystkie są dobre dla zapylaczy, ale tak naprawdę, jeżeli Pan chce być naprawdę przyjazny dla środowiska, to niech Pan je wszystkie kupi, bo czym większa różnorodność, tym lepiej, a do tego jeszcze trzeba kupić taki hotel dla owadów, żeby one miały gdzie zimować, złożyć jajka, bo wtedy ma Pan szansę być bardzo pro-eko. Jedna roślina to za mało.
tą stronę idźmy. Ten kierunek jest, ludzie pytają, bo magazyny, gazety, internet to bardzo promuje. Akurat ten hotel dla zwierząt tak się złożyło, że dostałem w prezencie dzisiaj i chciałem Państwu pokazać, większość go zna i wiecie, że to działa. Faktycznie szczególnie pszczoły, te różnego typu murarki, ale tysiące innych owadów chętnie to wykorzystują. I taką miałem rozmowę z żoną kiedyś, że mówię, no my mamy tyle starych drzew w ogrodzie, na co nam takie hotele, ale to zasiedlane jest. Jeszcze bardziej ta bioróżnorodność rośnie. Tak, Idziemy czyli dalej. na pewno taki śmieszny przykład, że motylki są piękne, fajnie, ale taki motyl był kiedyś gąsienicą, więc jakby coś, co zżerało nam rośliny tak naprawdę, więc Osy też są zapylaczami i teraz sobie wyobraźcie, ktoś tam osę zobaczy. Osobny temat. Ja to już zabiorę, żeby Olka nie zasłania. oczywiście jeden przykład, bardzo ładnej rośliny to jest Pectnanthemum muticum, który Państwo też zobaczycie tutaj na kolekcji na zewnątrz. Niebywale interesująca roślina dla zapylacza i przyciągająca ogromną liczbę Pectnanthemum. zapylaczy. Pectnanthemum. Po łacinie, tak jest. Ale oczywiście wracamy teraz do tego rynku visual, do tego rynku roślin, właściwie bylin do sprzedaży pod wpływem impulsu, bo tak można przetłumaczyć rynek visual. Dlatego używam słowa visual, ponieważ jest to łatwiejsze niż byliny do sprzedaży pod wpływem impulsu. Tak mogliśmy to wytłumaczyć. Wszyscy moi współpracownicy znają ten przykład niemieckiego słowa, który ja bardzo lubię, bo jest takie określenie przez wspomnianego tu hodowcę z początku ubiegłego wieku, Karla Förstera, stworzone Winterschmuckstauden. Powiedzcie to po polsku jednym słowem. Byliny ozdobne zimą, czyli to są wszystkie trawy, astilbe, szereg tych bylin, które zimą przez swoje kwiatostany, suche liście są dekoracyjne. Ale już teraz do tego, co najważniejsze. Tak, czyli do rynku visual, do tego rynku właśnie, gdzie mamy rośliny, które faktycznie są produkowane w największych ilościach. To jest rynek, w którym też Państwo jesteście. To jest rynek, który najintensywniej się rozwija, najdynamiczniej się rozwija. Nie tylko jeżeli chodzi o produkcję roślin, ale też o nowe odmiany, o coraz to lepsze odmiany. Właściwie cała hodowla na rynku światowym w tej chwili jest ukierunkowana na odmiany pod ten rynek visual, pod ten rynek sieciowej sprzedaży, bo to jest najdynamiczniej rozwijający się rynek i tutaj obracane są największe pieniądze i w kraju również zapotrzebowanie na tego typu produkcję z roku na rok rośnie. My to widzimy z naszej perspektywy. Kłopot polega na tym, że ciągle jeszcze bardzo niewielu producentów u nas w kraju jest w stanie duże, jednorodne partie dobrej jakości bylin produkować. To się zmienia. My staramy się w tym uczestniczyć, pomagamy Państwu. No i te doświadczenia, które mamy, to wynikają z zaopatrzenia naszych klientów w Holandii czy w Niemczech i tak pewnie te zdjęcia są. Struktura rynku też się zmienia. Widzimy, że tak powiem, pewne przetasowania, czyli zwiększenie udziału różnych sieci handlowych, czy pojawiają się jakieś sieci centrów ogrodniczych, tak jak chociażby jest to bardzo dobrze rozwinięte w Niemczech, bo to są właśnie te miejsca, które największe ilości tych roślin ozdobnych, nazwijmy to, przyrzucają, czyli właściwie sprzedają. Nie mam przeglądu listy tutaj gości, ale niewykluczone, że są wśród nas również, bo mieli być przedstawiciele dużych sieci handlowych, bo oni też chcieli to słyszeć i zobaczyć, jak to tutaj u nas wygląda. Wspomniałeś, że właściwie hodowla jest teraz nastawiona na rynek visual. Jest to jak najbardziej prawda. Rynek landscape, hodowla jest to bardziej, że tak powiem, gdzieś przy okazji, natomiast rynek visual to jest to, jak odpowiadamy na potrzeby rynku. To jest akurat obrazek, czy taki rysunek, który powstał właściwie zimą, kiedy nie mieliśmy przykładu tutaj roślin, bo padło takie pytanie, jak to jest z tą hodowlą, gdzie ona zmierza, jak ona wygląda. No ale dzisiaj mogę Państwu pokazać chociażby przykład takich roślin. To jest idealny przykład tego, jak było, a jak tak naprawdę jest. To jest jeżówka, która ma w sobie starą genetykę, stary typ. Czy widzicie Państwo, nie dość, że potrzebuje wernalizacji, żeby okrycie kwitnąć, to dwa,
można powiedzieć, bardzo ładną kępę liści, ale bardzo słabo kwitnie. Jest dosyć wysoka. Ale ona słabo kwitnie tutaj, w pierwszym roku w doniczce. To jest ta roślina, o której mówimy, że nie ma podperformance, czyli ona może być świetną rośliną w ogrodzie, w przyszłym roku będzie obficie kwitła, ale do sprzedaży jako ozdobna doniczkowa niekoniecznie. To jest kierunek. Tak, czyli tak jak skupiając się tylko na rynku visual, trzeba powiedzieć, że ta się nie nadaje w tym momencie do rynku visual, natomiast ta jak najbardziej były sadzone w tym samym czasie, tak naprawdę, ten sam czas wzrostu, te same warunki, a widać jaka tutaj jest obfitość kwitnienia, wręcz nawet za dużo tych kwiatów, bo No i tu jest ważne, że jak Państwo wybieracie odmiany, żebyście jednak czytali precyzyjnie bądź radzili się naszych doradców, sprzedawców, żeby nie popełnić błędu, bo to się zdarza. Podoba Wam się jakiś kwiat, coś chcecie, kupujecie, a potem mówicie, no ale to mi zakwitło jednym kwiatem. Tutaj trzeba to rozróżniać, mamy i takie odmiany, i takie dlatego odmiany. warto zwracać uwagę na te oznaczenia w katalogu, visual, czyli V, i landscape jako landscape. Jeżeli coś ma oba oznaczenia, to znaczy, że ma zarówno te właściwości doniczkowe, jak i jest świetną rośliną ogrodową. Jest. Czyli hodowla twórcza. Kilka slajdów z pól hodowlanych i z naszych działań hodowlanych, które prowadzimy z niezależnymi hodowcami, bądź też sami. Troszkę Achillei, Weronika, Jeżówka oczywiście cały czas, hodowla intensywnie, że tak powiem, intensywnie się toczy, a efektem są chociażby takie odmiany jak nasza Echinacea Pearl Dark Pink. Wierzcie Państwo, że jest to naprawdę wyzwanie. Wchodzicie na hektarowe pole pełne jeżówki i musicie wybrać 10 roślin z paru 10 tysięcy. Wszystkie są ładne. Wszystkie są ładne, bo tu czerwonych jest bardzo dużo, tylko która czerwona jest najlepsza, prawda? To jest, że tak powiem, cały szkopuł w tym wszystkim. Natomiast szybko powiedzmy tylko, jak o tym rynku landscape. Ten rynek landscape też się rozwija, zdecydowanie powolniej, natomiast tutaj opieramy się na odmianach istniejących, na odmianach klasycznych, kilku tylko nowych odmianach, ale bazujemy też na doświadczeniach, które są prowadzone chociażby w Niemczech przez organizację Stauden, Sichtung w różnych miejscach w Niemczech i też używamy ich wiedzy, ich doświadczenia do doboru dobrych odmian do terenów zieleni. Również kolejne nasadzenia, że tak powiem, z tej organizacji Stauden, Sichtung. Troszkę a propos trendów, które się pojawiają w rynku visual. Można powiedzieć, że rynek visual ma te same trendy, o których wspominaliśmy, czyli właściwie rośliny naturalistyczne, rośliny odporne na suszę, rośliny dla zapylaczy. Natomiast też wiele się dzieje, jeżeli chodzi o same pomysły, że tak powiem, koncepty marketingowe, czyli sposób prezentacji roślin, sposób podania tych roślin, mieszanie tych roślin. Tego typu rośliny, czyli rośliny bardziej okrywowe, niskie, do mieszanych kompozycji, mieszanych tacek, czy tutaj można dodać chryzantemę, czy można dodać wrzosa. Takie rośliny też prezentujemy. One są tam po drugiej stronie budynku, więc śmiało można... Jako ten carpet concept, tak? Tam masz prezentowany. Tak, to Autumn Joy Concept, jak to nazywamy. Czyli to są te rośliny teraz, które będą do późnej jesieni dekoracyjne, prawda? Tak. I produkcja roślin jest właściwie bardzo prosta, bo są to rośliny, które produkujemy w doniczkach 12, produkujemy na zewnątrz, na pełnym słońcu, bez najmniejszego problemu. Właściwie tak jak niektórzy z nas produkują wrzosy. Znaczy, I możemy też ta sagina żółta na pełnym słońcu to uważajcie, ale jest to możliwe, tylko 3 razy dziennie podlewać. Jest to możliwe, nie ma problemu, jeżeli o to chodzi. Tak samo te heuchery są dobrane po to, że można było je produkować na pełnym słońcu. Czyli proponujemy gotowe mieszanki, gotowe zestawienia. Kilka pomysłów. Tutaj mieszanki, że tak powiem, typowo bylinowe. Wspomniane mieszanki Blue Mixy, o których będę za chwilkę jeszcze mówić troszeczkę. Czyli jakby pomysł, sposób podania. To jest teraz to, czego szukamy w rynku visual. Ja tak patrzę na zegarek, ale myśmy zaczęli 20 minut później, więc 10 minut musimy się zmieścić. Tak. I chyba dotarliśmy do tego momentu, gdzie będziemy mówić troszeczkę więcej o nowościach, które mam nadzieję mieli Państwo już okazję zobaczyć tutaj na naszym terenie. Natomiast chciałem powiedzieć troszkę o tych Blue Mixach, czyli o tych miksach.
Niestety nie mamy tutaj, nie możemy ich zaprezentować, natomiast cały koncept polega na tym, żeby zaoferować że tak powiem, gotową kompozycję, gotowy bukiet, gotową, że tak powiem, mieszankę, którą możemy kupić i właściwie z tym iść na jakąś imprezę, może nie na grilla akurat, ale na grilla bierzemy inne rzeczy, prawda? Ale wziąć na przykład na urodziny, tak? Albo gdzieś postawić sobie na stół i ona dekoruje pięknie nasze otoczenie. I tutaj oczywiście są odmiany, było kilka lat doświadczeń, żeby dobrać odpowiednie odmiany do tego. To nie jest tak, że to jest z dowolną szałwię, z dowolnym leukantemum i dowolną Calibrachoa posadzimy. Tu jednak było dużo prób, żeby te mieszanki dobrać. Kilka lat doświadczeń, kilkaset różnych miksów. Tu zostały, szczególnie jeżeli chodzi o rabatówkę, to zaraz powiem, sposób, w jaki produkujemy te miksy jest wręcz klasyczną metodą, jak możemy produkować byliny, czyli sadzimy to między tygodniem 16 a właściwie 18. Dostają Państwo od nas 3 palety 100 i sadzamy je, że tak powiem, w jednej doniczce. Sadzimy w tygodniu 16 i 18. Produkujemy to przez kilka tygodni, 10-12 tygodni, po to, żeby potem 8-10 tygodni, po to, żeby to sprzedać w tygodniu 24, 25, 26. Zaczynamy w obiekcie, natomiast kiedy robi się, że tak powiem, dobra pogoda na zewnątrz, wtedy możemy to spokojnie Calibrachoa na zewnątrz spokojnie, usunąć. jeżeli uprawiana jest na zewnątrz, ona nawet lekki przymrozek jest w stanie znieść. Nie wiem, czy ktoś próbował, ale jest naprawdę bardzo odporna na chłód. Zresztą dobry sposób retardowania. Dlatego też rabatówka, tu szczególnie te Calibrachoa zostały dobrane tak, aby faktycznie znosiły niskie temperatury. Więc te Calibrachoa czy petunia, która jest użyta w tych miksach, ona jak najbardziej te niskie temperatury znosi. Kilka różnych mieszanek tutaj I to jest w naszym katalogu, prawda? Jest w naszym katalogu jak najbardziej. Różne miksy typowo bylinowe, ale takie też z wykorzystaniem rabatówki. Tu jeszcze kolejny typowo bylinowy miks, czy też faktycznie miks z rabatówką. Jest to w naszym katalogu, jest to także wzbogacone o nowe kompozycje. Także jest to jedna z nowości, którą prezentujemy. Kolejną nowością, którą warto wspomnieć, jest Heliopsis. Heliopsis Oriole Yellow, czy Single Yellow, którego Państwo możecie na pewno zobaczyć w wielu miejscach i też w rabatach, i też w doniczkach tam przed biurami na kolekcji. Właściwie niesamowita roślina. Jakby siła kwitnienia tej rośliny jest naprawdę ogromna. Obsypuje się kwiatami i o tej porze roku właściwie... Tylko trzeba powiedzieć od razu, proszę Państwa, nie oczekujcie kwitnącego heliopsisu na koniec czerwca. To jest praktycznie niewykonalne. Heliopsis należy do tych grup bylin, które kwitną późnym latem, wczesną jesienią i takie mamy przesłanki, żeby sądzić, że będzie to po rudbecki, której bardzo wiele widzicie tutaj wokoło, kolejna grupa roślin, która w najbliższych latach będzie wzbogacana o niesamowicie piękne odmiany w różnych kolorach. Tu się będzie bardzo dużo działo. Dla mnie osobiście, jako człowieka, który ciągle te rośliny musi gdzieś sadzić i dotykać, przewaga jest taka, że jak przychodzą słoty jesienne, to rudbeckia zaczyna już być atakowana przez, nawet ta, która kwitnie z późnych nasadzeń, przez szarą pleść. Heliopsis jest nie do zabicia. On wygląda bardzo, bardzo długo pięknie. Nawet jeżeli zrzuci płatki, to te centra wyglądają bardzo ładnie. Czyli mocne kwiaty, twardy liść, skórzasty liść, tak, mocne kwiaty języczkowe, które faktycznie nie tracą swojego blasku, nie blekną, nie bladną, można powiedzieć. A hodowla jak najbardziej też idzie w kierunku wczesno kwitnących, więc tutaj też jakby szukamy. Pamiętajcie właśnie, heliopsis, tak? Heliopsis jest i też uwaga, bo my często o tym mówimy. My się specjalizujemy w roślinach rozmnażanych wegetatywnie i te odmiany, które tutaj prezentujemy, to są odmiany rozmnażane wegetatywnie. Państwo kupujecie również od nas siewkę. W siewce tak dużej różnorodności nie ma, więc te najlepsze odmiany to jest sadzonka wegetatywna. Ale proszę Państwa, od razu jeszcze zwrócę uwagę, pan Karol Pawlak wspominał o organizacji Fleuro-Select. Niektórzy pytają, co to za jednoroczne tam rosną z tyłu w Alei Lipowej. Tutaj u nas jest jedno z 20 paru
poletek doświadczalnych tej organizacji Fleurosselect, gdzie co roku testowane są nowe gatunki jednorocznych i bylin rozmnażane z nasion. I ta organizacja co roku w lipcu przyznaje na podstawie wyników tych doświadczeń prowadzonych w różnych miejscach Europy złoty medal. I tam część odmian możecie zobaczyć, to są laureaci poprzednich lat, a reszta to są zgłoszone w tym roku do konkursu, czyli tylko u nas je zobaczycie. Może jeszcze w 20 miejscach w świecie, w Europie, do których pewnie mało kto pojedzie i już możecie zobaczyć, które są kandydatami. Więc jeżeli popatrzycie, pojawiły się na przykład ciekawe anemony z nasion. Zwróćcie uwagę na to po drugiej stronie drogi, po drugiej stronie tej Alei Lipowej. Piękne begonie. Tu się też bardzo dużo dzieje, aczkolwiek najwięcej dzieje się w wegetatywnie rozmnażanych. Tak jest. Czyli Heliopsis, jedna z naszych sztandarowych, że tak powiem, nowości w tym momencie, to jest pełna bylina, czyli długowieczna, bo Heliopsis jest długowieczny, obficie kwitnie, długo kwitnie, nie traci koloru, dobry kolor liści, Heliopsis oriole yellow. Kolejnymi nowościami to jest chociażby Delosperma o ciemnych liściach, Delosperma Desert Dancer, o purpurowych kwiatach i czerwonych kwiatach. Takie rośliny też są wystawione w kolekcji, ale zdecydowanie najciekawszym elementem tej całej Delospermy jest intensywnie ciemny, purpurowy liść. Przeskakując dalej, oczywiście, że mamy nowe rudbeckie. To jakby jest nieuniknione. Rudbeckie nowe muszą być, ponieważ hodowla rudbecki jest tak zaawansowana, że co roku będą się pojawiały nowe rudbeckie, ale oczywiście jeśli chodzi o rudbeckie, to poszukujemy roślin i odmian coraz łatwiejszych w produkcji, coraz mniej skomplikowanych. Nie tylko w produkcji dla państwa, ale też w produkcji dla nas, jeżeli chodzi o produkcję materiału wyjściowego młodych roślin. I tak, mamy Rudbeckia Littlebeckia pirouette, czyli Littlebeckia grupa odmian niższych, bardziej zwartych, troszkę mniejszy kwiatek, wcześniej kwitnący po 8 tygodniach produkcji. I mamy całą grupę odmian Littlebeckia, która też jest tam prezentowana. I proszę Państwa, od razu coś dodam, bo rudbecki widzicie tu bardzo dużo. Niektóre są przerośnięte, te upały lata nie pomogły nam. Natomiast tutaj nad stawem jest posadzona cała kolekcja rudbecki, która była sadzona z sadzonki do gruntu bezpośrednio w początku czerwca. One w tej chwili są na końcówce kwitnienia, ale specjalnie żeśmy je zostawili, bo jako ogrodnicy jesteście w stanie nawet na tych przekwitających roślinach zobaczyć ich pokrój i ich faktyczną wysokość naturalną, bez żadnego retardowania, bez niczego. Także jeżeli ktoś chciałby sobie rudbeckie zobaczyć, jeśli chodzi i wybrać coś dla siebie, jeśli chodzi o pokrój, to popatrzcie na to nasadzenie tutaj wzdłuż stawu. Natomiast kwiaty, no to w tych wszystkich doniczkowych wokół na terenie. Tak. Kolejną odmianą mamy odmianę Smiley's Big Cheerleader. To jest nasza odmiana z okładki tegorocznego katalogu, 2005 katalogu, która jest ma bardzo piękne kwiaty, dwukolorowe kwiaty języczkowe, można powiedzieć pół pełne, więcej tych kwiatków języczkowych mają, także pięknie się prezentuje ta roślina i właściwie... Czy wszyscy nasi zagraniczni klienci już dzisiaj wybierają tą odmianę? Tak, z racji właśnie na wygląd. Produkcją nie różni się wiele od pozostałych rudbecki, czyli czas produkcji właściwie to jest 10 tygodni od posadzenia i możemy faktycznie ją sadzić od tygodnia 13 do właściwie tygodnia 26, jak chociażby te rośliny, które były sadzone i obficie teraz kwitną. No i tutaj chyba trzeba dodać, że te terminy późne, te kwitnienia, o których mówisz, są możliwe praktycznie wyłącznie z naszej sadzonki, ponieważ znowuż pewnie jako jedna z nielicznych, może jedyna ciągle, chociaż konkurencja cały czas podejmuje działania, jesteśmy w stanie dostarczać sadzonkę w późnych terminach niezaindukowaną, ponieważ mamy do tego celu przystosowany obiekt z zaciemnianiem. Myślę, że ci, którzy byli z Państwa w szklarni, widzieli, Pan Marek pokazywał ten jeden z obiektów zaciemnianych. Teraz w grudniu będziemy kolejny obiekt przygotowywali właśnie pod zaciemnianie, ponieważ w inny sposób
sposób roślin długiego dnia z sadzonki nie jesteśmy w stanie przygotować niezaindukowanej, aczkolwiek pewnie znalazłoby się tu parę osób, które powiedziały: i tak dostałem zaindukowaną, opowiada bajki tutaj z tej sceny. Niestety tak się zdarza, bo niektóre odmiany, te najwcześniejsze, są tak genetycznie zmobilizowane, że nawet krótki dzień nie powstrzymuje ich przed budowaniem pąków. My je będziemy eliminowali z asortymentu, te takie najbardziej trudne dla nas odmiany. Kolejnymi odmianami są to dwie odmiany z rodzaju Lytrium. To jest też nasza nowość. Mamy Lytrium Luminara Hot Pink i Luminara Lilac, które bardzo obficie teraz kwitną. Tu akurat mam chociażby przykład Luminara Lilac. To jest Lytrium, które jest mieszańcem właściwie międzygatunkowym między Lytrium virgatum i Lytrium salicaria. Bardzo obficie kwitnąca i właściwie z natury swojego Lytrium virgatum bardzo właśnie powtarzająca kwitnienie, czyli raz posadzone rośliny, które właściwie mieliśmy posadzone i kwitły w tygodniu 26, do dzisiaj kwitną. Już nie wyglądają tak atrakcyjnie, ale cały czas kwitną. Ta akurat była przycięta, w 28 tygodniu elegancko odbiła, natomiast te, które kwitły, to cały czas kwitną, ponieważ charakterystyką Lytrium jest ten długi czas kwitnienia, ponieważ nie dość, że kwiatostan się wydłuża i tutaj właściwie pojawia się coraz więcej kwiatów, to jeszcze z każdego pąka śpiącego w kątach liści pojawiają się nowe pędy, nowe I pod nowe to kwiaty. selekcjonujesz, nie? Takie odmiany wybierasz, które Czyli też mają to faktycznie krzewienie. Tak. długo faktycznie kwitnące. Dodatkową zaletą tej odmiany, czyli odmiany Lilac, jest to, że jest faktycznie stosunkowo niska w porównaniu do innych Lytrium. Większość Lytrium bardzo wysokie, słabo krzewiące. Są odmiany jak odmiana Robin chociażby, czy Robert, które są lepiej się krzewiące, natomiast to jest kolejna z odmian na rynku, która tak dobrze się A krzewi, poza jest tym taka roślina kompaktowa. lecznicza. Polska nazwa krwawnica, tak? Tak jest. Odmiana Hot Pink jest zdecydowanie silnie rosnącą odmianą o niesamowicie intensywnym różowym kolorze, także też wyróżnia się. Obie odmiany są dobre nie tylko do terenów zieleni, ale też do produkcji doniczkowej. Tak jak zresztą jest tutaj pokazane na dole Visual i Landscape. Mamy kolejną rośliną, która jest jakby naszą nowością, jest Nepeta Blue Planet, którą Państwo możecie też zobaczyć tam przed biurami. Jest to nowy gatunek nepety, który pojawiał się już na rynku. Może pamiętacie Państwo odmianę chociażby Blue Dragon, to jest Nepeta juanensis, która w naturze jest faktycznie bardzo wysoka, do 1,5 metra, a ta odmiana naturalnie w sobie się dobrze krzewi, jest niska do właśnie 40 cm wysokości, bardzo dobrze kwitnie, długo kwitnie, dobrze reaguje na cięcie. Czas produkcji 10 tygodni, nadaje się do produkcji od 2-litrowej doniczki do nawet 5-litrowej doniczki i też właściwie bezproblemowa, jeżeli chodzi o produkcję. Tak można powiedzieć. Dodatkowo aromatyczna, pięknie pachnie, dosyć charakterystycznie, nie tak jak nepety chociażby Faseni i bardzo duże kwiaty, które faktycznie przyciągają zapylaczy. Tak, kotów nie przyciągają. Faseni przyciąga kot. Nie Nepeta, zaobserwowałem. czyli kocimiętka. Tak. Nie zaobserwowałem. Dobra. W każdym razie kolejny to jest Panicetum rubens, który też Państwu pokazujemy tam na naszych nasadzeniach. Czym charakteryzuje się to Panicetum? Charakterystyczne jest to, że ma ciemniejszy kolor niż zwykłe Panicetum, czyli ma szerszy liść o intensywniejszym kolorze i szczególnie to widać, kiedy produkujemy to na przykład w obiektach, czy produkujemy tu w tunelu, czy produkujemy to w szklarni. Wtedy bardzo wyraźnie to widać, że odmiana rubens ma szersze i ciemniejsze liście i nie traci tego koloru tak, jak chociażby zwykłe Panicetum w obiektach. No i oczywiście jest też jakby przedłużeniem sezonu, ponieważ kwitnie troszkę później niż zwykłe rubrum. Ciągle nie jest to vertigo, ciągle jest kwiatostany. to Panicetum rubrum, czyli roślina w naszych warunkach nie zimotrwała, ale jak zobaczycie tam w nasadzeniach przy altanie jest wyraźna różnica, jest to po prostu zdecydowanie bardziej dekoracyjna roślina, widać to wizualnie. Więc Ale niestety to się nie zmieniło, cały czas jest niezimująca, niestety. musimy kończyć.
Dobrze, więc szybko przelecimy kolejne odmiany. Szawia Noble Night, którą też tu przyniosłem. To jest roślina, która została przycięta po pierwszym kwitnieniu i teraz odbija, jakby tutaj dopiero wypuszcza pąki. Natomiast chcę zwrócić Państwu uwagę na wielkość tego kwiatu. Jest to Szawia nemerosa, nie tylko, bo jest to właściwie mieszaniec międzygatunkowy, ale bardzo duże ciemnoniebieskie kwiaty i właściwie wiosną, kiedy jest jej, czy tam późną wiosną, początkiem lata, kiedy jest jej właściwy termin kwitnienia, bardzo obficie kwitnie bardzo pięknymi kwiatostanami. Ja tu wykorzystam okazję i podam Państwu informację, że ta nasza kolekcja bylin była sadzona przez 3 lata. Ta najstarsza część od strony tam Alei Lipowej ma 3 lata, ten środek ma 2 lata, natomiast to najmłodsze nasadzenie, po którym widać, gdzie już szałwie kwitną, było sadzone 6 tygodni temu. Więc możecie zobaczyć potencjał tych roślin. To wszystko będzie wyglądało jeszcze lepiej oczywiście w kolejnym roku, ale szałwie akurat możecie zobaczyć, bo tutaj dosyć blisko kwitną. Wielu z nas kojarzy Heucherelle Pink Revolution. Mamy nową odmianę w tej grupie Diamond Revolution o czysto białych kwiatach. Jest to żurawko-tonella, przepraszam. Tak to się mówi? Tak. Chyba tak. Czyli właściwie Heucherella, która wymaga wernalizacji, żeby tak obficie kwitnąć. Czyli jest to produkt do produkcji dwuletniej, do nasadzeń późnym latem, jesienią, po to, aby sprzedać ją faktycznie wiosną. I to może być oczywiście dyskusja, bo nie mamy miejsca, jak to zrobić, ale mamy produkcje takie w Europie po paręnaście tysięcy i ludzie dobre pieniądze za to kasują, za takie piękne, kwitnące rośliny wiosną. Ale jest to jak najbardziej bylina, więc zupełnie gdziekolwiek na dworze można to robić, nie ma problemu, przeżyje zimę i że tak powiem, zakwitnie na wiosnę bardzo Tylko, że obficie. trochę więcej czyszczenia, jeżeli będzie na zewnątrz. Tak? Troszkę więcej. Kolejne perowskia jelena. Nowa perowskia, bardzo kompaktowa, zresztą też widać, będziecie Państwo widzieli w doniczce, bardzo kompaktowa. Dlaczego o niej mówię? Jest wiele perowskich dzisiaj na rynku dostępnych i są takie perowskie z siewu, są perowskie właściwie zaznaczone wegetatywnie, natomiast perowskia jelena jest na tyle kompaktowa, szybko kwitnąca i obficie kwitnąca, że nadaje się idealnie właściwie od doniczek 12, czyli możemy ją robić właściwie w doniczkach 12 razem z rabatówką do doniczek 3-litrowych do produkcji właściwie bylinowej typowej. Także perowskia jelena, bardzo ciekawa perowskia, jeżeli chodzi o nowości z perowskiej na rynku. Kolejne to szałwia Pink Riane. Pink Riane. Co warto wspomnieć a propos szałwi Riane? W ogóle Riane i Pink Riane są to jedne z niewielu szałwi nemeroza, które są sterylne, czyli nie rozsiewają się w ogrodach, czyli dłużej kwitną dzięki swojej właściwie sterylności. Dlatego warto zwrócić uwagę. Obfitość kwitnienia, długość kwitnienia i brak zawiązywania nasion to jest charakterystyczne dla grupy Riane. Była niebieska, teraz jest też różowa. Tak? I na samym końcu odmiana, którą już wspomniałeś, jest to odmiana Geranium macrorhizum Geranimo White, czyli właściwie nasza odpowiedź na spessart. Są te rośliny w nasadzeniach, można jak najbardziej podziwiać, lepiej rośnie, identyczna właściwie ze spessartem, natomiast intensywniej. Dużo łatwiejsza w uprawie, intensywnie zadarniająca. Zapamiętajcie koniecznie Geranimo White. Tak już trochę poganiam, bo nie chcemy za bardzo spóźnienia przeciągać, a już nam się nawarstwia. Proszę Państwa, ten wykład będzie jeszcze powtórzony, może go troszeczkę skrócimy na koniec dnia po lunchu. Jeżeli jakieś pytania w tym momencie są, to prosimy. Jak nie, to przygotowujemy się do pierwszego panelu dyskusyjnego na temat substratów. Tak? Dziękuję bardzo.